Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Krzysztof Pulkiewicz, Poland Country Lead w Unified Post Group. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem IT, tworzeniem i integracją systemów w branży bankowej i ubezpieczeniowej. Ekspert w zakresie platformizacji usług. Obecnie skupia się na rozwoju platformy BankUp, która ułatwia administrowanie procesami firmowymi, wymianę dokumentów, a także rozliczenia finansowe. Powitajmy Krzysztofa Pulkiewicza w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Krzysztof. Cześć, witam Cię, witam wszystkich. Powiedz proszę, czym na co dzień się zajmujesz, tak w skrócie? Na co dzień prowadzę spółkę technologiczną Unified Post, która jest częścią grupy Unified Post, takiego jednego z największych fintechów europejskich. Moja praca polega na zarządzaniu zespołem, którego gros stanowią deweloperzy, analitycy i dostarczaniu rozwiązań zarówno dla grupy, są to rozwiązania w szczególności związane z otwartą bankowością, dostępem do danych, jak również sprzedażą dla klientów w całej Europie. Porozmawiamy dzisiaj o platformizacji usług. Co to tak naprawdę jest, jakby tak chcieć zdefiniować? Platformizacja jest to pojęcie, które pojawiło się już dość dawno temu, tak? I jakby głównym elementem i podstawą platformizacji jest połączenie wielu różnych usług czy produktów, czasami dość niezależnych względem siebie, w ramach jednej platformy, czyli w ramach jednego miejsca, w której konsument czy biznes może z tych usług skorzystać. Platformizacja polega na tym, że pewne wspólne elementy dostarczania tych usług, typu potwierdzenie tożsamości, zarządzanie użytkownikiem, zarządzanie na przykład rozliczeniami tych usług, może być realizowane jednorazowo, wspólnie dla całego wachlarzu różnych, bardzo często komplementarnych usług, które oferujemy. Z jednej strony dla użytkownika jest to jedno miejsce, w którym dostaje wiele różnych narzędzi, które może wykorzystać w różnych aspektach swojej działalności czy w życiu prywatnym. Z drugiej strony dla dostawców pozwala zwiększać możliwe źródła przychodów, tak? Czyli nie tylko te usługi core, ale również usługi dodatkowe, które zwiększają z jednej strony przychody, a z drugiej strony przywiązanie klienta, no bo klient jakby dostaje więcej w jednym miejscu, więc jest bardziej, można powiedzieć, lojalny względem naszego brandu, względem naszej właśnie platformy. Czyli tak jakby kompresujecie wszystko w jedną całość, żeby ktoś mógł mieć ewentualnie dostęp do jakiegoś konkretnego panelu i móc zarządzać wieloma rzeczami w jednym miejscu. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o platformizację, to bardzo często jest tak, że spółki technologiczne czy firmy oferujące rozwiązania w obszarze digital, czyli rozwiązania online, mobile, mają już pewną bazę klientów, którą zbudowały dzięki zaoferowaniu jednej konkretnej usługi ściśle dostosowanej, ściśle zaprojektowanej do realizacji jakiegoś celu. I w pewnym momencie taka firma dochodzi do takiego wniosku, że mając tą bazę klientów, których znamy, którymi się rozliczamy, którzy znają nasz brand i jest pewien poziom zaufania zbudowany między właśnie konsumentem a naszą spółką, naszym brandem, dlaczego na przykład nie zaoferować tam usług dodatkowych, tak? Gdzie mówimy często o monetyzacji portfela klientów, czyli na wykorzystaniu tej relacji z klientem, którą już mamy, do dostarczania dodatkowych usług, po to, tak jak mówiłem wcześniej, żeby ten klient dostał od nas więcej i był bardziej lojalny względem naszego brandu, z drugiej strony nie ukrywajmy, po to, żeby wygenerować dodatkowe przychody z takiego klienta. Więc tak jak mówię, platformy nie są czymś nowym. To, co się pojawia i ten trend, który widzimy w ostatnich latach, to jest wchodzenie właśnie w tą platformizację kolejnych graczy z różnych branż. O tym zapewne porozmawiamy za chwilę, bo tutaj ważne są przykłady oczywiście. No właśnie, ale po co ta platformizacja jest konsumentom ostatecznie? Tak naprawdę coraz więcej, albo można powiedzieć bardzo dużo naszej takiej codziennej aktywności opiera się właśnie na usługach online. Zakupy, umawianie wizyty u lekarza, rezerwacja miejsca w przedszkolu, interakcja obywatela z urzędami, z tą sferą, można powiedzieć, administracji publicznej, to wszystko
zaczyna się dziać online. I teraz, jeżeli podsumujemy sobie, jak wiele elementów, z jak wielu usług korzystamy, jak wiele musimy, mówiąc bardzo praktycznie, loginów, haseł, adresów dostępowych, sposobów logowania, sposobów rejestracji pamiętać, to z natury rzeczy wygodnym dla nas byłoby, żeby skorzystać z tego w jednym miejscu. Drugim ważnym elementem, który się pojawia w przypadku platformizacji, jest tak zwana tożsamość. To moja tożsamość, czyli to, kim ja jestem w tym świecie online, co świat online wie o mnie i co ja jestem w stanie kontrolować jako informacje, które do tego świata online przekazuję. I teraz, jeżeli nie korzystałbym z platformizacji, korzystałbym tych niezależnych usług, niezależnych dostawców, to u każdego z nich muszę w pewien sposób niezależnie zarządzać moją tożsamością. Moje dane, oczywiście dane osobowe, Zgody jakieś różne. zgody marketingowe, Regulaminy. to wszystko powoduje, że tak naprawdę w pewnym momencie tracimy nad tym kontrolę. Co się bardzo często objawia telefonem, którym tak naprawdę ciężko nam nawet odgadnąć, skąd osoba do nas dzwoniąca ma takie dane i skąd tak naprawdę ma możliwość oferowania nam tych usług. Najczęściej wynika to z czegoś, z korzystania z jakiejś usługi kiedyś, o której tak naprawdę nawet nie pamiętamy, a regulamin zaakceptowaliśmy nawet go nie czytając. Platformizacja pozwala zarządzać tym w jednym miejscu, czyli zbudować własną i kontrolować własną, jedną, spójną tożsamość cyfrową i dzięki tej tożsamości korzystać z różnych usług oferowanych właśnie na platformie. Czy na przykład w takiej usłudze platformizacji jest już tam możliwość właśnie na przykład akceptowania wszystkich regulaminów, stworzenia jednego loginu, jednego hasła dostępowego do wszystkich pozostałych usług? Dobrym przykładem jest platforma Google. Tak? Platforma Google kiedyś była, można powiedzieć, w pewnym sensie anonimowym mechanizmem wyszukiwania pewnych danych w sieci. Chodziliśmy na stronę, wyszukiwaliśmy pewne treści, dzięki temu tak naprawdę mogliśmy ten internet przeglądać łatwiej i przyjemniej. Tak? W pewnym momencie Google zaoferował chyba najpopularniejszą obecnie, najbardziej powszechną usługę dostępu do poczty elektronicznej, Gmail, i tutaj zaczęliśmy budować naszą tożsamość. Czyli przekazaliśmy pewne dane, zgodziliśmy się na pewne warunki regulaminu świadczenia tej usługi i zaczęliśmy tak naprawdę funkcjonować pod tym naszym adresem Gmail jako właśnie ta tożsamość cyfrowa. Kolejne usługi, które pojawiały się na platformie, typu Google Maps, czyli możliwość personalizacji, usługi e-commerce'owe, dostęp do treści wideo, możliwość zalogowania do innych usług niezależnych, czyli stron trzecich właśnie dzięki naszej tożsamości Google'a spowodowało, że mamy pełną kontrolę. Wystarczy wejść w ustawienia naszej tożsamości w Google, żeby zobaczyć, jakie dane komu, w jakim zakresie są udostępniane, w jakich aplikacjach autoryzujemy się właśnie dzięki naszej tożsamości w Google i w dowolnym momencie możemy, jeżeli na przykład stracimy zaufanie do tej aplikacji albo po prostu nie chcemy z niej już korzystać, możemy taką autoryzację wycofać, tak, w jednym miejscu. Podobnie jest na przykład, jeżeli chodzi o platformy społecznościowe typu Facebook. Tak? Bardzo często ja osobiście, jeżeli mam do wyboru zalogowanie się w jakiejś innej usłudze, tak naprawdę robię to korzystając z jednej z moich wielu tożsamości, czyli to tożsamość, którą mam tak naprawdę u liderów, tak? Czyli Apple, Facebook czy Google. Tak? Innym przykładem, bardzo takim widocznym w ostatnich czasach, to jest, znowu wrócę do tego wykorzystania portfela i relacji, jaką mamy z klientem i tożsamości, którą klient nam powierzył, tej cyfrowej tożsamości, to są instytucje finansowe. Kiedyś bank oferował nam usługi bankowe, tak? Konto, przelewy, wypłaty z bankomatu. Teraz praktycznie każdy z tych najbardziej liczących się banków oferuje nam sprzedaż biletów do kina, parkingi, płatność za autostrady, usługi takie, powiedzmy, okołofinansowe typu leasing. No, ten wachlarz różnych usług, które możemy zrealizować i których możemy korzystać, korzystając z aplikacji bankowej i naszej tożsamości, jaką bank posiada, tak naprawdę z dnia na dzień się poszerza. I tak jak powiedziałem, klient ma to w jednym miejscu, wygodnie wie, kto tak naprawdę i komu powierza te dane i w jaki sposób może kontrolować ten proces danych, które powierzył i sposobu ich wykorzystania, no a firma oferująca zwiększa swoje przychody i zwiększa w pewnym sensie moją lojalność jako klienta.
Na tym właśnie polega platformizacja. Super. I oczywiście wszystko byłoby pięknie i wspaniale, gdyby tak było, że człowiek może za pomocą jednego loginu się zalogować i korzystać z wielu różnych usług, dodam, bezpiecznie, bo to jest chyba hasło klucz. I myślę, że nie tylko bezpieczeństwo, ale też istnieje szereg innych wyzwań, które ty jako twoja usługa, na które cały czas napotykacie się, jeśli chodzi o rozwój waszej aplikacji albo waszych usług. Jakie wyzwania konkretne? Na jakie wyzwania natrafiacie i jaki też macie feedback od ludzi, od klientów? To znaczy wyzwań jest kilka. Z jednej strony to, co jest zaletą platformizacji, również bywa wadą w przypadku wprowadzania nowych usług. Tak? Bardzo często klient, który już korzysta z jakiejś platformy, nawet jeżeli nie jest w 100% usatysfakcjonowany z jakości, zakresu świadczonych tam usług, to próba przemigrowania go na nową platformę jest dość trudna, tak? Bo ja już tam korzystam, tam jest moja tożsamość, tam jest pewna historia moich na przykład interakcji, tak? No i ludzie się przyzwyczajają. I ludzie się przyzwyczajają, to jest kwestia też przyzwyczajeń. I właśnie przyzwyczajenia to jest to, co najsilniej trzyma w ramach pewnych rozwiązań, usług czy produktów, w których korzystamy. Zaoferowanie czegoś lepszego na rynku musi tak naprawdę przekonać ludzi do tego, że warto tą platformę zmienić, warto przenieść tak naprawdę nie tylko tą jedną usługę, ale cały szereg usług, z których korzystamy. Tak? Podobnie wrócę trochę, bo to jest bardzo bliskie mojej branży, jeżeli chodzi o usługi bankowe. Kiedyś były takie badania prowadzone w Wielkiej Brytanii i z tych badań wyszło, że ludzie prędzej rozwodzą się niż zmieniają bank, nawet nie będąc zbytnio szczęśliwymi z usług świadczonych przez ten bank, no bo jest to pewien wysiłek, który trzeba ponieść, więc tak naprawdę zostają nie do końca szczęśliwi z tym swoim dostawcą usług finansowych, no bo zmiana banku jest czymś skomplikowanym. Podobnie jest, zwróćmy uwagę, tak troszkę patrząc na rynek konsumencki, jeżeli kupujemy urządzenie jakiejś firmy Apple, to powoli zaczynamy się otaczać ekosystemem tych urządzeń, tak? Bo używanie na przykład systemów opartych na Windows, czy telefonu opartego o system Android z urządzeniami Apple'a, to już nie działa, mimo zapewnień różnych i można powiedzieć wszystkich producentów, to już nie działa tak płynnie, tak? To jest też przykład platformy, tak? Jedna platforma już w tym momencie sprzętowa oferuje nam cały zakres różnych urządzeń i jeżeli raz, mówiąc kolokwialnie, wejdziemy na jakąś platformę, no to bardzo ciężko jest nas stamtąd wyciągnąć, tak? Ja jestem przykładem otaczania się urządzeniami jednego, tutaj nie będę wskazywał konkretnie nazwy, jednego producenta i bardzo ciężko byłoby mnie przekonać, nawet jeżeli wiem, że te urządzenia konkurencji są lepsze i bardziej zaawansowane, czasami ciężko byłoby mnie przekonać do zmiany. Podobnie jest, jeżeli chodzi o programowanie. Tak? Czyli jeżeli korzystamy na przykład z usług Google'a, naszym podstawowym adresem, czy to biznesowym, czy prywatnym jest Gmail, to tak naprawdę powoli zaczynamy korzystać z usług, które są oferowane jakby w ramach tego samego portfela, tak? Czyli może niekoniecznie korzystamy już z narzędzi do edycji tekstu czy arkuszy kalkulacyjnych, takich jak instalowanych już na naszym bezpośrednio na komputerze, tylko zaczynamy korzystać z tych narzędzi online, bo one są w pełni zintegrowane z naszym mailem, tak samo z kalendarzem, tak samo z każdą inną usługą. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o pewne wyzwania i zagrożenia związane z platformizacją, to musimy pamiętać, że zawsze mamy taką, można powiedzieć, rywalizację dużych graczy, czyli tych takich dominujących graczy na rynku właśnie usług cyfrowych, czyli Apple, Google, Microsoft i tak naprawdę mniejszych graczy, bardzo często startupów technologicznych, czyli tak zwanych market challengers, którzy próbują zaoferować coś nowego. I teraz największym wyzwaniem, największym zagrożeniem dla tych młodych firm wchodzących dopiero na rynek z tymi właśnie innowacyjnymi usługami jest to, że te usługi, one muszą zbudować tak zwaną masę krytyczną. Muszą być na tyle dobre, żeby klienci się nimi zainteresowali, a tak naprawdę przyrost klientów jest ściśle powiązany z grupą, która już z tego korzysta. Czyli to jest trochę takie
taki problem, jak to mówimy, jajka i kury, tak? Czyli nikt nie korzysta z naszych usług, bo ona ma mały portfel klientów i mało jakby osób z tego korzysta. W przypadku na przykład usług opartych na kontencie to jest dość istotne, a z drugiej strony nowi użytkownicy nie przychodzą, no bo czekają, aż będzie ten content, czy będzie ta grupa klientów już na platformie, tak? I głównym zagrożeniem jest to, że taki duży gracz dysponujący milionami czy miliardami klientów w przypadku Facebooka, tak, jest w stanie bardzo szybko tak naprawdę wdrożyć taką usługę, czy ją nawet kupić. Bardzo często dochodzi do takich przejęć i tak naprawdę automatycznie ją, można powiedzieć, zdeployować na ten wielomilionowy czy miliardowy nawet portfel klientów, tak? I bardzo często słyszy się pewne głosy o tym, że właśnie ci duzi gracze będą wchodzili w nową dla siebie, można powiedzieć, gałąź rynkową czy niszę rynkową, co tak naprawdę, mówiąc znowu kolokwialnie, wymiecie innych mniejszych graczy z rynku, tak? No to jest kwestia na przykład wejścia Facebooka w cryptocurrency, tak? Słynna dyskusja a propos, kiedy zostanie wydana własna waluta cyfrowa. To jest wejście Apple na przykład w rynek samochodów elektrycznych, czy na przykład historycznie patrząc wejście Apple w rynek zegarków, tak? Czyli tak naprawdę bardzo mocne przetasowanie, można powiedzieć, ruch tektoniczny, jeżeli chodzi o rynek zegarków na świecie. Wchodzi duży gracz z tą bardzo mocną, dużą, liczną i bardzo lojalną grupą klientów, tak? I to jest właśnie też przykład platformizacji, będący czasami również zagrożeniem dla tych firm, które chcą wprowadzić coś nowego, tak? Jak słucham tego, co mówisz, to platformizacja, jak to jest? Czy to nie jest tak, że jakby zrzeszając różnego rodzaju usługi do jednego worka i tak naprawdę tworząc w pewnym sensie lejek, jakieś jeden login, jedno hasło, to czy nie jest łatwiej to, powiedzmy, złamać ten login i hasło i wtedy haker może mieć dostęp do wszystkiego? Jeżeli doszłoby do na przykład z winy klienta, bo nie ukrywajmy, tak zwane socjotechniki hakerskie, to jest coś, co na pewno dominuje, tak? Za chwilkę, może chwilę o phishingu, bo to też jest ważne. No to w tym momencie to jest tak samo jak klienta, tak samo nasza odpowiedzialność, żeby po pierwsze zminimalizować ryzyko z tym związane, czyli jak najszybciej deaktywować te usługi, wyłączyć, czyli zminimalizować i jednocześnie przywrócić ten dostęp jak najszybciej, no bo też nie możemy zablokować dostępu do usług, bo w naszym wypadku to jest możliwość prowadzenia biznesu, tak? Tutaj ważnym aspektem, jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie, jest tak zwany phishing, czyli próba podszycia się pod właśnie tego naszego dużego dostawcy platformy, pod tego dostawcę tożsamości, tak? Każdy się spotkał z mailem, który dostaje, prosimy o zmianę hasła albo tutaj nastąpiła jakaś aktywność, czy w banku prosimy o podanie kodu jednorazowego, czy telefony z banków. Sam byłem świadkiem, ofiarą próby takiego ataku, tak? I to jest coś, na co bardzo trzeba uważać. Czyli pamiętajmy, że ten element zaufania, o którym mówiłem, Google, znam, jestem klientem, bank X, jestem klientem, to jest mój bank, tak? To bardzo często jest wykorzystywane również przez hakerów, przez cyberprzestępców i podszycie się pod tego dostawcę, pod tą markę, pod ten brand powoduje, że nasza czujność nie powinna być mniejsza. Tak? Są pewne mechanizmy, banki w szczególności uczulają, w jaki sposób weryfikować, jakie danych nigdy nie przekazywać. Podobnie jest z usługami. Tak? Jeżeli ktoś wysyła mi link, żebym jak najszybciej zmienił swoje hasło Google, a tak naprawdę nie widzę żadnego takiego potwierdzenia w moim programie pocztowym czy jakiejś innej korespondencji, od razu włącza się czerwona lampka. Więc pamiętajmy, że platformizacja i pewien komfort, który zyskujemy, bo to jest moja tożsamość, mam zaufanie do tej, może również być i jest bardzo często wykorzystywana w niecnych celach. Tak, nawet ostatnio przykład. Właśnie zastanawiałem się. Dostaję SMS-a, w którym ktoś mówi, że czeka na mnie przesyłka do odebrania. Trzeba dopłacić i o dziwo, naprawdę czeka na mnie ta przesyłka, na przykład w paczkomacie. Mhm. No, nasze aktywności w sieci powinny być chronione, ale nie zawsze tak jest. Tak? I bardzo często, tak jak powiedziałeś, ty wiesz, że ta paczka na ciebie czeka, więc skąd ten atakujący mógłby wiedzieć, że akurat zamówiłeś i czekasz na taką przesyłkę, tak? Jeżeli przeanalizujesz sobie cały proces
od podjęcia decyzji zakupowej, po zakup, płatność, zlecenie odbioru i tak dalej. Zobacz, ile różnych podmiotów bierze w tym udział, a w każdym takim miejscu jest potencjalne ryzyko, że te dane gdzieś, po pierwsze zostawiłeś ślad, po drugie ktoś do tego twojego śladu cyfrowego mógł mieć dostęp, tak? Więc, no i bardzo dużą rolę odgrywa socjotechnika, tak? Jeżeli zadzwonię do ciebie, powiem, że jestem kurierem i właśnie czekam, nawet nie znając twojego adresu, podam ci adres, ty powiesz, ale to nie jest mój adres, jakaś pomyłka nastąpiła, proszę mi podać poprawny adres w ogóle, bo trzeba będzie tu dopłacić. Jest to bardzo, można powiedzieć, prosta, ale jednocześnie wyrafinowana metoda uwiarygodnienia próby przestępstwa, tak? Bo należy nazywać rzeczy po imieniu. To jest przestępstwo. Tak. Super, także temat cyberbezpieczeństwa zostawiamy, trochę odbiliśmy od tematu, aczkolwiek jest to związane z platformizacją. Natomiast chciałbym Cię zapytać o przyszłość. Jak wygląda przyszłość platformizacji? Oczywiście w Twoim doświadczeniu. To, czego należy się spodziewać, to wchodzenie właśnie w tą platformizację kolejnych graczy z kolejnych, można powiedzieć, branż, tak? Czyli w szczególności tych graczy, którzy mają portfel klientów, mają relacje z tym klientem, będą chcieli oferować coraz więcej, tak? Takim przykładem, na który ja ostatnio zwróciłem uwagę, to są firmy, które oferują nam czy to prąd, czy gaz, dość luksusowe dobra w ostatnich czasach, które na przykład oferują usługi dodatkowe, typu jakieś akcje serwisowe, czy remonty, znaczy może nie remonty, ale drobne naprawy, czy takiego, można powiedzieć, pana złotą rączkę w ramach abonamentu, tak? W ramach abonamentu, z którego korzystam. I tego należy się spodziewać, że te usługi komplementarne, usługi dodane, tak zwane value added services, one będą się pojawiały w coraz nowych branżach, tak? I to się będzie rozszerzało. Hegemonia dużych graczy, ona będzie nadal kontynuowana. I tutaj można się spodziewać wchodzenia w kolejne branże do tej pory zarezerwowane dla innych, tak? Branża finansowa, tak? Apple z Apple Pay, teraz z kartą, z usługami Buy Now, Pay Later. To jest nic innego jak wchodzenie w branżę finansową, korzystając z zaufania, pewnej dużej lojalności klientów, no i też takiego świeżego podejścia, tak, do tego, w jaki sposób te usługi mogą być oferowane i w jaki sposób one stają się częścią ekosystemu, czyli wchodzenie graczy na ten rynek, tak. I na pewno też stopniowo konsolidacja właśnie tych cyfrowych tożsamości, tak. Powoli, mojej opinii, powoli będą znikały serwisy, usługi, które wymagają od nas niezależnej rejestracji, logowania się, pamiętania hasła. Tak naprawdę będziemy dysponowali 1, 2, może 3 tożsamościami i to nam wystarczy, tak? Przykładem, bardzo, bardzo fajnym przykładem platformizacji są również usługi administracji publicznej. Ja jestem pod dużym wrażeniem i korzystam z usługi Obywatel, gdzie na początku miało być to miejsce, w którym jestem w stanie cyfrowo przechowywać moje kluczowe dokumenty typu prawo jazdy czy dowód osobisty. Teraz tak naprawdę sukcesywnie zakres tych usług się zmienia i ja przestałem tak naprawdę używać portfela. Tak? Wyjeżdżam za granicę, certyfikat COVID mam w telefonie. Punkty karne, jeżeli takowe bym miał, tutaj może nie wchodźmy w szczegóły, również jestem w stanie sprawdzić w telefonie i to też będzie się zmieniało. Recepty, wszystkie sprawy, które urzędowo będą dla mnie istotne, tak naprawdę będą opierały się na jednej platformie, której podstawą będzie moja tożsamość obywatela. Taką samą tożsamość będę miał w usługach cyfrowych, powiedzmy komercyjnych i taką samą trzecią, załóżmy, tożsamość będę miał, jeżeli chodzi o usługi social media. No i ewentualnie jeszcze 4, bankową. Chociaż też moim zdaniem zauważmy to, co bardzo mocno się rozwija, czyli zarządzanie tożsamością na styku instytucji finansowych i usług publicznych. Tak? Zaloguj się przez Twój bank, wyślij PIT, logując się w banku, moje ID oferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową. To są wszystko usługi, które tak naprawdę są podstawą platformizacji, bo podstawą platformizacji jest tożsamość cyfrowa. Tak? Jedna, spójna, dzięki którym mogę dostarczać różne usługi.
I też patrząc na rządy krajów, jak próbują właśnie zaimplementować jakieś cyfrowe rozwiązania właśnie z obszaru platformizacji, czy jak to jest z Twojego doświadczenia, jak obserwujesz trend, czy nie jest tak, że rządy krajów są zawsze jednak z tyłu, krok do tyłu z firmami technologicznymi? I tak i nie. Powiem szczerze, że są rozwiązania, akurat znam wybrane rynki, tak? Bardzo bliskim jest mi rynek polski, rynek belgijski czy rynek brytyjski i są rozwiązania, które moim zdaniem są na czele tych trendów, tak? Przykładem na przykład rozwiązania, które bardzo mocno się przyjęło w Belgii jest It's Me. To jest moja cyfrowa tożsamość, która pierwotnie była na potrzeby logowania się do różnych usług bankowych. Można było otworzyć rachunek bankowy, dysponując tą swoją tożsamością cyfrową. Powoli wchodzi do, można powiedzieć, mainstreamu i na przykład nasza platforma również oferuje możliwość zalogowania przez It's Me. Tak? Nie ma potrzeby już dokonania weryfikacji tego klienta. Jeżeli klient dysponuje It's Me, tam został zweryfikowany, to już może być częścią naszej platformy. W różnych krajach my również zawsze wyszukujemy tego lidera zarządzania tożsamością. W Polsce też prowadzimy w tym zakresie pracę jeszcze w tym roku. Będziemy to wdrażali po to, żeby tak naprawdę klientowi dać możliwość korzystania z naszej platformy, korzystając z tej tożsamości, którą ma. Tak? Więc to jest ważny element. Drugim ważnym elementem, o którym jeszcze nie wspomniałem, platformizacji, to jest to, że platforma nie jest tylko usługą. Platforma nie jest tylko portalem, do którego ja się zaloguję i z którego skorzystam. Platforma jest też możliwością korzystania z tych usług w sposób pośredni. Czyli usługi, których ja sam nie oferuję, oferują na przykład podmioty trzecie, mogą korzystać z części mojej platformy tak, żeby tak naprawdę dostarczyć tą wartość końcową dla klienta. Przykładem jest Google Maps. Tak? Jeżeli ja prowadzę sieć schronisk dla psów przykładowo i chciałbym pokazać moim klientom, gdzie zlokalizować, albo może inny przykład, sieć jakąś sprzedaży, tak? I chciałbym pokazać na mapie, gdzie są poszczególne moje placówki handlowe czy lokalizacje, no to nie będę tak naprawdę siedział i pisał własnej mapy. Ja tak naprawdę skorzystam z usług platformy Google do tego, żeby pewne rzeczy pokazać na mapie. Jednocześnie mając na uwadze, że klient, który jest również użytkownikiem usług Google, będzie mógł sobie tą moją lokalizację zapamiętać i ona stanie się częścią informacji, którą ma w Google. Czyli ciekawym przykładem jest to, że jeżeli znowu wyszukam tą swoją lokalizację, zapamiętam, wsiądę do swojego samochodu, w którym używam Google Maps, to tak naprawdę od razu będę wiedział, gdzie jechać. Tak? I to jest właśnie potęga platformy. Tak? To wszystko działa w jednym takim spójnym modelu. Tak? Super. I to się spaja z taką ideą Smart City, prawda? Czyli tak mogą w przyszłości wyglądać miasta przyszłości. Tak, no jeżeli teraz mówimy o Smart City, czyli o, ja to tak rozumiem, tak? To jakby nie jest bezpośrednio moja branża, ale to jest zestaw usług i pewnej takiej właśnie platformy, która mi pozwala lepiej funkcjonować w otoczeniu miasta, tak? Czyli takie rzeczy jak transport publiczny, takie rzeczy jak rezerwacja miejsc parkingowych, czy wyszukiwanie miejsc parkingowych, takie rzeczy jak sama nawigacja, tak? Czy wyszukiwanie pewnych wydarzeń, którymi mogę być zainteresowany. To też jest ważny element tego, żeby chcielibyśmy uniknąć sytuacji, że każde miasto buduje własne rozwiązanie, tak? Bo jeżeli jestem dzisiaj w Warszawie, jutro będę w Poznaniu czy w Krakowie, to chciałbym tak naprawdę mieć to w jednym miejscu i nie mieć loginu krakowskiego, warszawskiego czy katowickiego, tylko tak naprawdę zalogować się w jednym miejscu i móc z tego korzystać, tak? Innym przykładem są aplikacje, które na przykład wyrosły z jakiejś tam bardzo specyficznej funkcji typu, nie wchodząc w konkretne nazwy, ale typu parkowanie w mieście, prawda? I teraz zobaczmy, tak naprawdę teraz w tych aplikacjach, które były kiedyś tylko przeznaczone do tego, żeby mógł aktywować parking i go wyłączyć, pojawia się cała masa innych funkcjonalności. Bilety komunikacji miejskiej, bilety kolejowe, bilety do kina. Czasami mnie to zaskakuje, mówię, ale naprawdę w aplikacji parkingowej szukałbym tego? Możliwe, że ktoś to robi, tak? No bo jest jakiś powód, dla których te usługi się tam pojawiają. To jest kolejny przykład platformy. Tak? Nie wiem, ile masz aplikacji na swoim iPhone'ie. Podejrzewam, że bardzo dużo.
Staram się mieć jak najmniej. Tak, ale są takie aplikacje, z których korzystasz bardzo, bardzo rzadko. I najchętniej byś z nich w ogóle nie korzystał, tylko chciałbyś tą funkcję mieć w aplikacji, z której korzystasz często. Dokładnie. Tak? I to też jest właśnie platformizacja. Jeżeli mam aplikację, z której korzystam codziennie, bo to jest tak naprawdę my daily routine, tak, mówiąc po staropolsku, to chciałbym te wszystkie aplikacje, których używam raz na tydzień, raz na miesiąc, żeby one były częścią tej aplikacji jako jedna funkcja, tak? Bo nie chcę tych aplikacji instalować, pamiętać o nich, logować się do nich. Chcę, żeby to była jedna platforma, tak? I tutaj właśnie też pojawia się platformizacja. Inny przykład, tak już kończąc przykłady, płatność za autostrady, tak? Ja jeżdżę polskimi autostradami dość rzadko, raz na kwartał, raz na 2 miesiące i niekoniecznie chciałbym instalować sobie dedykowaną aplikację, która pozwoli mi raz na 3 miesiące zapłacić za ten przejazd, jednocześnie pamiętając, żeby tą aplikację doładować, tak? I zasilić. Bo najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy wjeżdżam na autostradę, okazuje się, że mam tam okrągłe 0 zł i zaczynam się zastanawiać, jak to zrobić, żeby tą autostradą móc przejechać, tak? To się zmienia i teraz mogę korzystać z tych opłat autostradowych z innych aplikacji, których korzystam w innym celu, ale dużo częściej i nie muszę o tym pamiętać. Aplikacje bankowe, ale nie tylko. Tak? I to jest właśnie dobry przykład platformizacji. Korzystanie z wielu różnych usług daje nam większą wiedzę o kliencie. Tak? Jak teraz się mówi w XXI wieku, ja słyszałem to już w XX wieku, że data to jest najważniejsze paliwo tego świata. Już nie ropa, tylko dane. I podobnie jest tutaj. Zastanówmy się, jak wiedza o tym, jak jeździsz autostradami, jak często używasz, jak płacisz za autostrady, może na przykład przerodzić się, czy tego chcesz, czy nie, w ofertę, jaką dostaniesz od swojej instytucji finansowej. Tak? Wiemy, że jesteś aktywnym użytkownikiem dróg, jeździsz regularnie, może skorzystasz z naszego leasingu. Dokładnie. albo z ubezpieczenia swojego samochodu, bo wiemy, i to rozmawialiśmy o tym wcześniej, że twoje ubezpieczenie właśnie się za chwilę skończy. Tak? To jest też bardzo istotny element platformizacji. Tak? Ostatnio oglądałem podcast z byłym członkiem zarządu Facebooka, czyli Meta obecnego. On powiedział taką rzecz, że na pytanie, padło takie pytanie, że ktoś mu zadał pytanie, wyszukuje coś w telefonie i nagle dostaje za chwilę reklamę tego. I ten były członek zarządu Meta powiedział, że to tak nie działa, że nie ma takich praktyk. Teoretycznie tak odpowiedział. Nie jestem ekspertem w tym obszarze. Jednak patrząc na to w sposób, można powiedzieć, naocznego użytkownika, naocznego świadka, są pewne mechanizmy, algorytmy, za chwilę powiem o jednym ważnym tutaj elemencie, które jednak targetują tą reklamę. Tak? Targetują i korzystają z wiedzy o nas i naszej aktywności w sieci. Zakładam, że to, co mówił członek zarządu Mety, dotyczyło tego, że te algorytmy i ta wiedza nie jest gromadzona ani wykorzystywana w sposób niezgodny z regulaminem. Tak. Pamiętajmy tylko, kiedy ostatnio czytałeś regulamin Facebooka? Nigdy. Tak. Czy jesteś pewien, że nie ma tam punktów, na które się zgodziłeś, które mówią o tym, że celem dostarczenia ci najlepszej jakości usług, ściśle spersonalizowanych, dostosowanych do twojego profilu, mamy możliwość i nasi partnerzy, i tutaj długa lista, wykorzystania tych usług. Nie mówię, że tak jest, też nie czytałem regulaminu Facebooka, tak? Ale pamiętajmy, to jest ten ślad w sieci, o którym mówiliśmy, tak? I działanie w ramach platformy również pozwala zwiększyć nasz obraz klienta jako dostawcy usług, tak? Tak, i też nie ma co demonizować aż tak bardzo, bo jeśli faktycznie to, co jest podpowiadane poprzez chociażby właśnie takie aplikacje, ma pozytywny wpływ na ludzi właśnie, czy na przykład, nie wiem, możemy sobie konkurencyjne ceny poszukać i jakichś produktów, usług, to jest ok, prawda? Oczywiście pojawia się problem, kiedy te dane są wykorzystywane, tak jak powiedziałeś, niezgodnie z prawem. Tutaj popatrzmy, dodam taki przykład, ja jestem czasami bardzo mocno pod wrażeniem takich dyskusji, które się dzieją. Niespecjalnie śledzę, ale ludzie bardzo często zarzucają dużym podmiotom, że w jaki sposób, nie wiem, szukałem wakacji w Chorwacji i nagle pojawia mi się reklama wakacji w Chorwacji, tak? Z drugiej strony ci sami ludzie wrzucają naprawdę bardzo dużo treści, których ja bym się nigdy nie odważył wrzucić,
bo wiem, że one bardzo dużo mówią o mnie i wrzucają to w sposób bardzo otwarty, zakładam jedynie bardzo świadomy i to ich jakoś specjalnie nie przeraża, tak? A przeraża ich korzystanie z podstawowych informacji, bo targetowanie treści, targetowanie kontentu czy kontentu reklamowego nie jest czarną magią, jest to po prostu pewna analiza zachowań, pewne, można powiedzieć, zaszufladkowanie cię w pewien profil użytkownika, twoje preferencje i to jest naturalny proces, tak? Tak jak Netflix podpowiada mi filmy, które chciałbym obejrzeć i wiem, że pewna grupa filmów czy gatunków się tam nie znajdzie, bo nigdy takiego czegoś nie oglądałem. Do momentu, kiedy, to tylko dodam, nie zacząłem, z mojego konta na Netflixie nie zaczął korzystać mój syn. Więc w tym momencie lista rekomendacji uległa dużej zmianie i czasami ciężko mi ją zrozumieć. I to dosłownie, jak się ma różne profile na Netflixie i każdy ma swój, jak się wchodzi w te profile, to dosłownie jakbyś wchodził w zupełnie inny świat. Tak. U mnie niestety było tak, że w pewnym momencie nie założyłem profilu moim nastoletnim dzieciom i korzystały z mojego profilu. Podobnie było ze Spotify'em i się nagle okazywało, że moja playlista już nie jest tą, którą była kiedyś. No dobrze, super. Krzysztof, dziękuję Ci za naprawdę solidny wywiad. Powiedzieliśmy dzisiaj dużo fajnych rzeczy. Powiedz proszę, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? Ja bardzo mocno oddzielam życie prywatne, moje prywatne hobby sportowe od życia zawodowego i robię to poprzez użycie dwóch różnych mediów, tak? Czyli tak naprawdę media, social media, Instagram, Facebook raczej w dużej części poświęcam moim tożsamości prywatnej. Takim kanałem, którym bardzo łatwo się ze mną skontaktować, porozmawiać, czy tak naprawdę porozmawiać o platformizacji między innymi jest na przykład LinkedIn, tak? Okay. Więc staram się, też zauważam to taki komentarz, że powoli zacierają się te granice, ludzie zaczynają LinkedIna używać tak samo jak Facebooka jak Instagrama i to jest coś, co moim zdaniem jest trochę nie najlepszym trendem, ale ja staram się odseparować te dwie rzeczy. Super. I tutaj najłatwiej mnie złapać, zapraszam, zawsze chętnie porozmawiam, opowiem. Również jeżeli ktoś uważa, że platformizacja jest czymś innym albo widzi inne trendy, bardzo chętnie o tym porozmawiam. Super. Fajnie. Wrzucimy link oczywiście w opisie do tego odcinka. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad i prawdopodobnie widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję również i do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.